Hej, jestem Maciejem z firmy Eona, opowiadającym o bezpieczeństwie danych. Dziś pokażę, jak sami możecie sprawdzić, jak niewiarygodnie szastamy informacjami o sobie samych w różnych kierunkach. I to, że Bookface i Google wie już o nas wszystko, to zapewne wiecie. I co chyba bardziej interesujące, jak to znacznie ograniczyć. Przeglądarka DuckDuckGo na telefonach, poza tym, że w samej przeglądarce w jej DNA zaszyta jest ochrona prywatności, chlubią się tym, ostatnio dostała niezwykle interesującą funkcję blokowania śledzącego nas ruchu nie tylko przy pomocy, nie tylko ruchu wychodzącego z przeglądarki, ale również ruchu wychodzącego z całej gamy innych aplikacji na naszym telefonie. Zainteresowani? Zapraszam. Jeżeli Wam się spodoba, zostawcie lajka. Jeżeli chcecie omówić z nami poruszony temat, dajcie znać. Tymczasem zapraszam. A więc od początku. DuckDuckGo. Przede wszystkim jest to wyszukiwarka, o której zaraz trochę opowiem. Rzecz najbardziej interesująca dzieje się w telefonach, ponieważ na telefony DuckDuckGo ma również własną przeglądarkę, ale o tym za chwilę, od początku. DuckDuckGo jest wyszukiwarką, która szczyci się tym, że nie przechowuje i nie zbiera o nas żadnych informacji. Ma to swoje wady i zalety. Jest w pewnym sensie alternatywą dla Google'a, z tym, że Google zbiera o nas przeróżne informacje, wie o nas bardzo dużo, czego szukamy, jak szukamy, gdzie bywamy, co lubimy i przeróżne informacje. W związku z czym z tej perspektywy stara się nam odpowiadać na nasze zapytanie w taki sposób, jaki on się domyśla, że my byśmy chcieli otrzymać odpowiedzi. Czyli na bazie tego, co o nas wie, podsuwa nam odpowiedzi na nasze zapytania. DuckDuckGo robi dokładnie przeciwnie. Stara się, nie przechowuje o nas żadnych informacji, co sprawia, że nie wie o nas zupełnie nic i powinien zwracać nam i zwraca w pewnym sensie przedziwne wyniki, ponieważ będą to zupełnie inne wyniki od Google, ponieważ będą to surowe wyniki, nie biorące w ogóle pod uwagę, kim jesteśmy, co robimy, jakie wcześniej zadawaliśmy pytania, gdzie jesteśmy i tym podobne. Ale dalej, czyli z jednej strony samo używanie wyszukiwarki DuckDuckGo sprawia, że jakby to, o co pytamy, nie jest nigdzie przechowywane, więc to jest jeden z argumentów, dlaczego warto używać DuckDuckGo. Druga bardzo interesująca kwestia, jeżeli bylibyśmy zainteresowani domyślnym wyszukiwaniem w DuckDuckGo, jeżeli chodzi o Chrome, klikamy prawym przyciskiem zarządzaj wyszukiwaniem i wystarczy przy DuckDuckGo zrobić ustaw jako domyślną. W tym momencie przy kliknięciu nowej kartki idziemy prosto do DuckDuckGo. Fajne, ale bardziej interesujące zaczyna być, jeżeli zrobimy dodaj do Chrome wtyczkę DuckDuckGo. Już pokazuję, co to zrobi dalej. Powinniśmy tutaj dostać wtyczkę. Powinna się dosyć szybko zainstalować. Ok, mamy wtyczkę DuckDuckGo. Musimy sprawić, żeby była przypięta, żebyśmy ją widzieli i jest. Wtyczka DuckDuckGo. Już pokazuje, co ona potrafi. Otwieramy stronę, nic nie robimy. Otwieramy stronę onet.pl. Nic więcej nie robimy. I w tym momencie wtyczka DuckDuckGo zaczyna działać. Co się stało? My otworzyliśmy przeglądarkę internetową, wpisaliśmy onet.pl. Koniec. Nic nie zrobiliśmy. Co zrobiła przeglądarka, co zrobił Onet. W zasadzie co zrobiła wtyczka DuckDuckGo w odpowiedzi na to, co chciał zrobić Onet. Zblokowała 18 prób śledzenia informacji o nas. Czyli w momencie, kiedy my otwieramy stronę Onet, Onet próbuje wysłać informacje o nas, o naszym komputerze, połączeniu itd. Do Google'a, Rubicon Project, Warner Media, Pub Music, Index Exchange itd. Sam fakt, że spróbowaliśmy otworzyć stronę Onetu, sprawił, że Onet próbował rozesłać w wszelkie możliwe strony informacje o nas w przeróżne miejsca. Wtyczka DuckDuckGo na szczęście to zblokowała. I na bazie tych informacji rozsyłanych w przeróżne miejsca budowany jest o nas profil pod kątem reklamowym. Co robimy, gdzie chodzimy, czego szukamy, co oglądamy, jak długo i wszelkiego rodzaju nasze zwyczaje związane z komputerem, z telefonem i tego typu rzeczy.
Ale coś, co jest naprawdę interesujące, to jest dosyć nowa funkcjonalność przeglądarki na telefony z Androidem. Jest to funkcjonalność, która będzie nam blokowała rozpsiewanie informacji o nas w różne miejsca, nie tylko z samej przeglądarki, jak wspomniałem, ale również z innych aplikacji, ale po kolei. Jest to funkcja testowa. Ja używam jej od kilku tygodni. Sytuacja jest aktualna na luty 2020. Niestety jest tylko po angielsku i nie jest bezpośrednio dostępna. Już pokażę, o co chodzi. Jeżeli się ją uruchamia po raz pierwszy, to przynajmniej na razie jest to wersja beta, nie da się tego używać bezpośrednio. Trzeba kliknąć, poprosić o zaproszenie. Ja po jakichś 2 tygodniach dostałem zaproszenie i mogłem się tym bawić i szczerze mówiąc nacieszyć. W związku z czym tak, otwieramy DuckDuckGo. I po pierwsze, jest to zwykła przeglądarka dokładnie z tymi samymi własnościami, co na komputerze, czyli nie zbiera o nas informacji, stara się ich nie wysyłać. Super. Ale z ciekawostek na tyle jest nastawiona na ochronę prywatności, że cokolwiek byśmy sobie poprzeglądali, klikamy tutaj. Jesteśmy jednym ruchem w stanie wyczyścić wszystkie karty, ciasteczka i tym podobne dane autouzupełnienia. Nie zawsze jest to fajne, ale jako alternatywna przeglądarka z boku może się bardzo przydać. Jednym przyciskiem usunąłem wszystko. Teraz tak. Ustawienia. App Tracking Protection, czyli śledzenie trakowania nas przez aplikację. Ja już, jak wspomniałem, dostałem dostęp do tej aplikacji. Jeżeli byście tego jeszcze nie mieli, to w tym momencie jest poproś o zaproszenie. Tak jak wspomniałem, u mnie przyszło po jakichś 2 tygodniach, co mnie przynajmniej prywatnie ucieszyło. I teraz tak, wystarczy, że klikamy tutaj, że włączymy. W tym momencie w tym momencie większość aplikacji zaczyna być chroniona. Już tłumaczę, o co chodzi. Zwróćmy tutaj proszę uwagę, pojawia się kluczyk. Podczas uruchamiania on się nas zapyta, czy może zacząć działać jako VPN. Tak to rozumie Android, natomiast chodzi o to, że on symuluje pracę jako VPN, żeby wszystkie informacje wychodzące z telefonu przechodziły właśnie przez niego i pozwoliły mu na analizę tych informacji i blokowanie tych, które z naszego telefonu nie powinny wychodzić. Różnica między VPN-em jest taka, że te informacje nigdzie nie wychodzą, nigdzie nie są zbierane. To bycie VPN-em jest pewną sztuczką, żeby wymusić przepływ informacji przez właśnie tą aplikację. Czyli w momencie, kiedy włączamy ochronę, pojawia się nam kluczyk u góry po prawej stronie, co sugeruje, że mamy włączony VPN, ale jak już wspomniałem, nie do końca jest to VPN. I teraz tak, ja jak wspomniałem, pobawiłem się jakiś czas i chciałem pokazać, proszę bardzo, pierwsze co mamy na górze, aplikacja do pokazywania ekranu, żeby można było ją widać. 3 attempts próbowała wysłać. Co próbowała o mnie wysłać? Pierwsza aplikacja z góry. Płeć, imię, nazwisko, adres, dane GPS, informacje o moim telefonie, imię, nazwisko, wersja systemu operacyjnego. Te wszystkie informacje próbowały polecieć do Google'a, jak tylko odpaliłem tą aplikację. Jakby to się dzieje, normalnie to się dzieje. Ale to informacje wysyłane przez daną aplikację. Następna aplikacja widget pogodowy. Proszę bardzo, co próbował zrobić. 18 razy wysyłał nasze informacje do Google'a. Co wysyłał? Wszystko. Jedziemy dalej. Przepraszam. Aplikacja pogodowa. Do Facebooka 130
143 próby. I znowu GPS, statusy, wszystkie informacje o telefonie, płeć, wszystko. Zwróćcie uwagę, co się dzieje. To nie jakby moja aplikacja, nie mój telefon. Znaczy, chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, że nawet jeżeli nie macie konta na Facebooku, nawet jeżeli Google nic o Was nie wie, jeżeli w ogóle jest taka możliwość, to już o Was wie. Jakikolwiek telefonu byście nie używali, uruchamiając tą aplikację, tą czy jakąkolwiek z tych innych, do Facebooka, do Amazona, proszę bardzo, czemu nie? I znowu GPS, miasto, informacje o telefonie, wersję systemu, bla bla bla, znowu wszystkie informacje. Proszę bardzo, Skype również próbował wszystkie informacje o mnie wyrzucić do Google'a. I podkreślam, teoretycznie Google może nic o Was do tej pory nie wiedzieć. Wystarczy, że odpalicie którąś z tych aplikacji, już będzie o Was wiedział dosyć sporo. To samo Facebook, nawet jeżeli nie macie konta na Facebooku, o co Was nie posądzam, to tak czy inaczej wszystkie te Google, Facebooki, Amazony budują Wasz profil, żeby sprzedać Wam więcej produktów i lepiej je sprzedać. W związku z czym nie ma większego znaczenia, czy macie te konta, czy nie. Informacje o Was, profile Wasze będą budowane na bazie raportowania wszelakich aplikacji i możemy sobie włączyć dalej. Proszę bardzo. Tok FM, aplikacja banku. Najradośniej rozsyłał informacje sam Chrome. Natomiast jakby przy pomocy Chroma otwieram często różne strony, w związku z czym jakby to ruch z tych stron był po prostu blokowany. No tym niemniej, kurczę, raz, dwa, trzy, cztery, proszę bardzo, została zablokowany ruch rozsyłający informacje o mnie, 20, 33 miejsca. No niewiarygodne, po prostu niewiarygodne, jak szeroko rozsyłamy informacje o sobie. Natomiast ta funkcja, znaczy ta funkcjonalność aplikacji DuckDuckGo sprawia, że już nie rozsyłamy tych informacji. Także jest to niewiarygodnie fajne, niewiarygodnie interesujące i przede wszystkim daje do myślenia, gdzie, jak często i ile informacji o sobie rozprzestrzeniamy po internecie. Mam nadzieję, że udało mi się narysować, jak szerokim i złożonym problemem jest po prostu ogrom danych, jakie sami o sobie rozsyłamy i dlaczego warto spróbować o to zadbać. Dzięki, że zostaliście do końca. Hej!